Chery Tiggo 8 plug-in to duży 7-osłowy SUV z napędem hybrydowym, który według producenta ma imponującą moc, jest oszczędny i posiada wyposażenie klasy premium, a to wszystko w atrakcyjnej cenie. W teście postaram się sprawdzić, czy tak jest faktycznie. Zapraszam do oglądania. Wielkością Tiggo 8 jest porównywalne na przykład z Skodą Kodiaq. Długość testowanego auta to około 473 cm, a rozstaw osi wynosi 271 cm. Dla porównania, Skoda Kodiaq jest tylko o 3 cm dłuższa, ale za to rozstaw osi jest większy aż o 8 cm. Chery Tiggo 8 pozytywnie zaskoczył mnie dużym prześwitem wynoszącym prawie 23 cm, ale trochę zawiedziony jestem, że dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem to zaledwie 750 kg. Dla porównania, hybrydowa Skoda Kodiaq pociągnie przyczepę o masie 1800 kg. Z pewnością nasi sąsiedzi nie przeoczą, że kupiliśmy tą droższą wersję plug-in. A jak oceniacie te końcówki wydechu? Wyglądają autentycznie, ale są to atrapy. Tak samo jest po lewej i po prawej stronie. Patrząc z boku tylnej części, najlepiej widać, jak chowają się klamki i wysuwają. Klamki oczywiście się też wysuwają, jak podchodzimy z kluczykiem. W dolnej części drzwi jest listwa z tworzywa, która może zapobiegać przed uderzeniem drzwi sąsiadującego innego samochodu na parkingu. Z pewnością na plus jest też osłonięcie progu drzwiami, co może zapobiec z kolei ubrudzeniu spodni podczas wysiadania. Zaraz przejdziemy dalej, ale teraz sprawdź, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, jeśli planujesz oglądać moje kolejne filmy. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za polubienia i podbicia. W mojej ocenie nadwozie Tiggo 8 jest całkiem nieźle zabezpieczone przed korozją, bo w większości jest ocynkowane. Grubość powłoki lakierniczej na zewnętrznych elementach, uśredniając, zawiera się między 100 a 140 mikronów. Więcej szczegółów na ten temat możecie znaleźć w filmie dla wspierających. Odnośnik pokaże się teraz w prawym górnym rogu. Podczas testów zdarzeniowych przeprowadzonych przez Euro NCAP w lipcu 2025 roku chiński duet Chery Tiggo 7 i Tiggo 8 otrzymały po 4 gwiazdki. Największy problem był z kurtyną powietrzną w tylnej części pojazdu, przez co ochrona głowy dziecka podczas zdarzenia bocznego była niewystarczająca. Chery jednak szybko poprawiło niedoskonałości i odbyły się kolejne testy, w których samochód otrzymał już 5 gwiazdek i wysokie oceny. Oglądając testy, udało mi się tylko wychwycić pewien problem podczas cofania samochodu. Auto nie zdążyło samoczynnie zahamować przed wchodzącym od tyłu dzieckiem. Odnośnik do pełnego testu wyświetli się Wam w górnej części ekranu. Przejdźmy teraz do omówienia napędu samochodu, który jest jego dużym atutem. Łączna moc układu hybrydowego zgodnie z specyfikacją producenta wynosi aż 279 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 365 Nm. Nieźle to się zapowiada, prawda? W skład tego układu hybrydowego wchodzi 4-cylindrowy, turbo-doładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 143 koni oraz elektryczny silnik trakcyjny o mocy 204 koni. Katalogowe przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 9 sekund. Ja nawet nieznacznie poprawiłem ten wynik, osiągając 8,84 sekundy. Do normalnej jazdy w zupełności to wystarczy, ale mając pod maską prawie 280 koni, moglibyśmy się spodziewać, że osiągi będą trochę lepsze. Dla porównania, hybrydowa Skoda Kodiaq o mocy 204 koni przyspiesza do setki w 8,4 sekundy.
więc pomimo słabszego silnika przyspiesza trochę szybciej. Sprawdziłem też elastyczność w zakresie 80-120 km/h i udało mi się osiągnąć wynik 5,47 sekundy. Ten wynik jest porównywalny do osiągów hybrydowej Skody Kodiaq o mocy 204 koni mechanicznych. Uważam, że testowany samochód całkiem nieźle wypada pod kątem zużycia paliwa na drodze ekspresowej. Przy średniej prędkości 115 km/h, nie korzystając z akumulatora trakcyjnego, zużycie wyniosło 7,4 litra na 100 km. Jest to wskazanie z ostatnich 50 km. Jestem też bardzo pozytywnie zaskoczony niskim zużyciem paliwa w trybie miejskim z rozładowanym akumulatorem. W moim teście osiągnąłem 5,5 litra na 100 km przy średniej prędkości 25 km/h. Uważam, że jak na tak duży samochód jest to bardzo dobry wynik. A jaka jest Wasza ocena? Chery Tiggo 8 posiada akumulator trakcyjny LFP o pojemności 18,3 kWh brutto, który jak zapewnia producent można ładować prądem stałym nawet do 40 kW. Akumulator LFP wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem, długą żywotnością i dużą odpornością na częste ładowania do 100%. Podczas mojego testu maksymalny prąd ładowania jaki uzyskałem to ponad 31 kW. Można to uznać za dobry wynik. Od 20 do 80% ładowanie zajęło mi zaledwie 37 minut. Wiadomo jednak, że jeśli chcemy ładować baterię do pełna, to im bliżej końca ładowanie coraz bardziej zwalnia. Ja pomimo tego ładowałem do pełna i musiałem na to poświęcić godzinę i 15 minut. Jeżdżąc w warunkach miejskich w trybie wyłącznie elektrycznym, zużycie prądu w moim wypadku wyniosło 16,9 kWh na 100 km. Zaznaczam jednak, że jeździłem wyłącznie w trybie Eco. Opróżniając akumulator do 41%, przejechałem łącznie 54 km. Ponieważ w Tiggo 8 trudno jest opróżnić akumulator poniżej 20% w trybie elektrycznym, to można przyjąć, że dochodząc do poziomu 20% przejechałbym około 73 km w trybie elektrycznym. Uważam, że jest to całkiem niezły wynik. Jeśli użytkujecie ten samochód na co dzień, dajcie znać, jakie Wy macie zasięgi w trybie elektrycznym i jak wygląda u Was spalanie w trybie hybrydowym. Układ napędowy pod względem kultury pracy oraz zużycia paliwa bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To jest z pewnością duży atut Tiggo 8. Pod pewnym względem słabiej wypadł natomiast bagażnik. W bagażniku nie ma specjalnego, dedykowanego oświetlenia, jest jedynie lampka zlokalizowana nad trzecim rzędem siedzeń. Zdecydowanie jest to za mało. Za trzecim rzędem siedzeń pojemność bagażnika wynosi 193 litry, a długość to około 32 cm. Nieduże zakupy powinny się zmieścić. Pozostałe konfiguracje Wam się właśnie wyświetlają. Można mieć wrażenie, że pod podłogą jest jeszcze jakiś schowek. Da się faktycznie podnieść, ale są w nim jakieś moduły elektroniczne. Sprawdźmy w takim razie, jak będzie wyglądał bagażnik po złożeniu tylnych oparć i powiększeniu bagażnika. Podłoga jest praktycznie płaska. Do połowy wysokości mamy wykończenie wykładziną. Po obu stronach mamy uchwyty na zakupy, ale różnią się one od typowych uchwytów, które znajdziemy w europejskich samochodach. Jest też do dyspozycji gniazdo 12V. Po rozłożeniu drugiego rzędu siedzeń zmierzyłem oczywiście długość i wyszło mi 186 cm. Podłoga jest całkowicie płaska. Myślę, że jakąś szafę można było tutaj spokojnie przewieźć. Zerknijmy w takim razie na trzeci rząd siedzeń. Już na pierwszy rzut oka trudno się tutaj spodziewać komfortowych warunków. Spróbuję tutaj jednak zająć miejsce, wcześniej odsuwając trochę do przodu drugi rząd siedzeń. Środkowa kanapa ma możliwość przesuwania i regulacji pochylenia oparcia i jak widać troszkę przesunąłem do przodu,
a oparcie postawiłem bardziej pionowo. No to zobaczcie teraz, jak wygląda sytuacja dla osoby o wzroście 1,82 m. Udało mi się wsunąć stopy pod środkową kanapę, ale ruchu już zbyt dużego nie ma. Kolana na styk dotykają oparcia, a głowa niestety dotyka sufitu. W związku z tym myślę, że przeznaczenie tych miejsc jest raczej dla osób o wzroście do 1,70 m i nie dla małych dzieci, ponieważ też nie ma tutaj uchwytów ISOFIX. Mamy tutaj za to miejsce na kubeczek i dodatkowo jeszcze taką półkę. Pod względem ilości miejsca w trzecim rzędzie siedzeń jest to raczej standard w tej klasie samochodów. Materiały w drugim rzędzie siedzeń są naprawdę niezłej jakości, szczególnie jak na tą cenę. Kanapa stwarza wrażenie, jakby była wykonana ze skóry naturalnej. Mamy podłokietnik z 2 miejscami na kubki, z wypustkami. Tapicerka drzwi w górnej części jest taka delikatnie miękka, jakby pokryta skórą. Tu mamy ala drewno. Ten element jest twardy, ale ładnie wygląda. Ten element jest miękki, pokryty skórą syntetyczną. Tu jest miękko, dół już jest twardy. W fotelach są gazetowniki. Dodatkowo jest również możliwość regulowania fotelem pasażera, na przykład z drugiego rzędu siedzeń. W Tigo 8 występuje tylko klimatyzacja dwustrefowa, w związku z tym mamy tutaj tylko nawiewy, ale za to w naszej wersji Prestige skrajne miejsca tylnej kanapy są podgrzewane. Tu jest jeszcze taka półeczka. Podłoga jest praktycznie płaska. Ilość miejsca na nogi całkiem spora. Odległość kolan do oparcia kierowcy to około 4 palce. Z tym, że fotel się jeszcze dosunie, bo to jest fotel komfortowy. No a ilość miejsca na głowę, no naprawdę nie można narzekać. Przy wzroście 1,82 m jest to taka wartość. Także naprawdę dużo. Każdy pasażer poza kierowcą ma uchwyty nad drzwiami. Porównując wykończenie wnętrza z przodu do Skody Kodiaq, mam wrażenie, że jest to w przybliżeniu porównywalny standard. Sprawdźmy w takim razie, czy bok drzwi jest lepiej wykończony jak z tyłu. Tu jest bardziej miękko. Reszta jest podobnie. Tu jest twardo. Materiał ozdobny. Miękko. Twardo. Deska rozdzielcza. U góry jest miękka. Tu jest miękko. W tym miejscu mamy ozdobny materiał przypominający drewno. Tu jest miękko. Schowek twardy. Nie jest flokowany, ani też nie ma gumy, ale jest podświetlenie. Na środku znajduje się miejsce na 2 telefony. Schowek jest dość głęboki, chłodzony bądź podgrzewany w zależności jak ustawimy klimatyzację. Na dole jest wyjmowana guma i jest podświetlony. Miejsca na napoje mają regulowane wypustki.
Zapomniałem jeszcze dodać, że w miejscu, gdzie mamy ładowarkę indukcyjną, mamy zapewnione chłodzenie telefonu. Wybierak do zmiany kierunków jazdy znajdziemy przy kierownicy, co uważam, że jest wygodnym rozwiązaniem. A jakie jest Wasze zdanie? Słupek jest pokryty materiałem. Jest regulacja pasów. Na koniec sprawdźmy jeszcze, jak wygląda lusterko w osłonie przeciwsłonecznej. Mamy tutaj eleganckie podświetlenie z możliwością regulowania barwy światła. I same osłony są miękkie. Fotel kierowcy, jak wcześniej wspomniałem, ma funkcję komfortową, czyli po ustawieniu odpowiedniej opcji może się odsuwać lub dosuwać. Nie znajdziemy w nim jednak funkcji regulacji pochylenia siedziska. Możemy za to ustawić 6 kierunków, czyli wysokość, przód i tył oraz regulację pochylenia oparcia. Mamy też regulację podparcia lędźwi. Regulację podparcia lędźwi można uznać za plus, chociaż jest dla mnie ona trochę zbyt mało intensywna i wyrazista. Długość siedziska wynosi około 51 cm i niestety nie ma tutaj możliwości wydłużenia tego siedziska. Na dłuższej trasie brakowało mi większego zakresu regulacji fotela. Pod tym względem w Skodzie Kodiaq czułem się lepiej. Doceniam Tigo 8, że reflektory i światła ustawiamy mechanicznie, mając do tych funkcji łatwy dostęp. Natomiast jeśli chodzi o regulację lusterek, robimy to na ekranie. Może to być w pewnych sytuacjach niedogodność, ale plusem jest to, że m.in. tą funkcję po zapisaniu możemy szybko wywołać, przyciskając gwiazdkę na kierownicy. Podoba mi się też, że w górnej części ekranu mamy szybki dostęp do zakładki, która pozwala nam wyłączyć lub włączyć najważniejsze funkcje. Między innymi na przykład możemy włączyć kamerę 360, złożyć lusterka. Możemy też wyłączyć asystenta, który przypomni nam o ewentualnym przekroczeniu prędkości oraz ustawić tryby jazdy. Tryby jazdy są również dostępne w tym miejscu, co jest wygodniejsze. Normal mode. Sport mode. Eco mode. Mamy też tutaj wybór trybów jazdy. Hybrydowy bądź elektryczny. Przejdźmy teraz do kamery 360, którą chciałem pochwalić za jakość oraz dostępne funkcje. Teraz mamy widok do przodu, do tyłu, na bok. Może to być widok na koło przednie, ale może to też być widok na koło tylne. I oczywiście 360 widok też jest możliwy. Dobra, cofamy w takim razie. Zwróćcie uwagę, że wyświetlany jest też pomiar do przeszkody. 92 cm. To tak troszeczkę z boku jest, więc nie jest zbyt precyzyjnie, ale w każdym razie no jest to taka funkcja. Także kamera z całą pewnością jest na dobrym poziomie. Zerknijmy teraz może na aktualny cennik Cherry Tiggo 8 w wersji plug-in.
Na stronie Chery Polska ciągle dostępne są samochody wyprodukowane w 2025 roku. Do wyboru są dwie wersje wyposażenia. Comfort kosztuje 152 900 zł, a testowana wersja Prestige jest oferowana za 164 900 zł. Aktualny rocznik jest z kolei wyceniony o 15 000 więcej w przypadku wersji Prestige. Jeśli z kolei rozważacie wersję benzynową, to ceny Tigo 8 zaczynają się od około 130 000 zł. Napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem ceny są atrakcyjne w porównaniu do konkurencji. Chery Tigo 8 w standardzie każdej wersji oferuje reflektory LED wraz z asystentem świateł drogowych. Niestety nie są dostępne reflektory Matrix LED. Moim zdaniem światła mijania radzą sobie bardzo dobrze, mają szeroki kąt i odpowiednią intensywność oświetlenia. W moim teście asystent świateł drogowych działał czasem jednak z pewnym opóźnieniem. Światła drogowe dobrze oświetlają drogę na wprost, ale brakuje mi trochę lepszego oświetlenia pobocza. Ogólnie jednak można je dobrze ocenić. Niestety poziomowanie reflektorów jest uproszczone i odbywa się manualnie. Jeśli oczekujecie od samochodu komfortu, to Tigo 8 może się Wam spodobać, bo jego zawieszenie zestrojono właśnie z naciskiem na komfort. Oczywiście nie porównuję tego do komfortu, który można znaleźć w samochodach premium z zawieszeniem pneumatycznym, bo to jest trochę inna bajka. Samochód też całkiem nieźle się prowadzi i większość osób, które nie oczekują sportowych doznań, też powinna być zadowolona. Nadwozie ze względu na komfortowe zawieszenie nieco się przechyla na ostrych zakrętach, ale moim zdaniem nie jest to samochód z przeznaczeniem do agresywnej jazdy, więc takie parametry można jak najbardziej zaakceptować. Za chwilę omówimy wyciszenie samochodu, ale teraz jeśli uważasz, że mój kanał zasługuje na Twoje wsparcie, nie zapomnij o kciuku w górę i podbiciu filmu. Z góry dziękuję. Jak wcześniej wspominałem, kultura pracy napędu Tigo 8 to jego duży atut. Podczas jazdy w warunkach miejskich dźwięk pracy układu jest przyjemny dla ucha. Sprawdziłem też, jak to wygląda przy stałej prędkości 90 km/h. Przyrząd pokazał mi około 64 dB. Samochód był na zimowych oponach, co zwykle jednak trochę podnosi hałas. Z kolei pomiar przy prędkości 120 km/h wykazał około 68 dB. W mojej ocenie nie można narzekać na wyciszenie, jest na średnim poziomie dla tego segmentu samochodów, ale mając na uwadze aktualny poziom ceny samochodu, można uznać, że jest to całkiem nieźle. Koniecznie napisz w komentarzu, jak oceniasz Chery Tigo 8 oraz czy rozważasz zakup tego samochodu. Jeśli jesteś użytkownikiem, podziel się swoją opinią. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że film Ci się podobał. A jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny materiał, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!